Siemanko z Bangkoku. Właśnie ruszamy. Tak, to my. Właśnie ruszamy na Pattaję. Pattaja wyszła całkiem spontanicznie, bo nie planowaliśmy tam jechać, ale ze względu na to, że albo mieliśmy do wyboru spędzić noc tutaj jeszcze jedną, albo na Pattaji, tutaj jedziemy na Pattaję. Pokażę wam, jak wygląda tam życie, no to nam się zmieniło bardzo dużo od ostatniego czasu, jak byliśmy. Ostatnio jak byłem z Alą, to tam nie było nikogo. Walking Street było zamknięte, jeden bar był jakiś otwarty tylko, pewnie taki, który tam ktoś z policji ogarniał, dlatego był otwarty, reszta wszystko pozamykane. Miasto duchów. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Oczywiście nie ruszamy w melarz, bo nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ jutro o 8 rano mamy busa i prom i płyniemy na wyspę Koh Chang, czyli wyspę słoni. Wyspę słonia, dokładnie, no. Chang to znaczy słoń po tajsku. I nie mogę się doczekać, bo tam jeszcze nie było, jeszcze nigdy moja stopa nie stanęła na tej wyspie. Później będzie Koh Mak, Koh Kut i później jedziemy na północ. Fajna trasa ogólnie się zapowiada, także śledźcie każdy odcinek, bo myślę, że na pewno będzie warto. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to, bo zostało jeszcze 11 000 do 300 koła moich upragnionych, także wszystko w waszych rękach. Dobra, oglądajcie dalej. Dobra, dojechaliśmy na Pattaję. Dojechaliśmy taksówką. A wiecie dlaczego? Bus od osoby kosztowałby 200 batów. Czyli mamy 600. Dodatkowo trzeba było tam dojechać. Dodatkowo później z busa przyjechać tu pod hotel. Wyszło po jakieś 800 batów. A za taksówkę zapłaciliśmy 1020. Plus jeszcze musimy autostrady, żeby było szybciej. 150 batów, czyli 1200. Ale to nawet jakbyśmy nie chcieli, żeby jechać autostradą, to i tak za 1000 batów przyjechać tutaj z Pattaji. Znaczy do Pattaji z Bangkoku. A jechaliśmy 3 godziny. Czujecie to? Nie wiem, jak mu się to opłacało, ale jesteśmy na miejscu. Ale w fajnym hostelu się zatrzymaliśmy. Po prostu w takiej petardzie to nie byłem jeszcze nigdy. Płacimy tutaj 60 zł. Nie wziąłem klapę. Nie mam. Płacimy tutaj 60 zł za łóżko. Ale tak jak wygląda... Czekajcie, już odwrócę i wam pokażę. Jesteśmy przy samym Walking Street na Pattaji. Przy samej plaży. Tutaj za oknem plaża. Tak to wygląda, czekajcie. Taki kapsułowy hotel. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak łóżko wygląda. I różne standardy też były. Tutaj mamy taki ten telewizorek tutaj jest. Tutaj szafki, każdy ma coś może schować. Każdy kartę dostał. Lodówka. Prysznice tutaj, toalety pewnie. Tak. Też wygląda elegancko i bardzo czysto tutaj jest przede wszystkim. Ale jestem zaskoczony, że na Pattaju taki hostel znalazłem. Czekajcie, pokażę wam, jak wygląda pokój, bo może ktoś się będzie tu kiedyś wybierał, będzie szukał tego, to myślę, że śmiało mogę to polecić. Mamy tutaj na górze. Już wam pokażę, jak wygląda. Patrzcie, tutaj mamy jedno łóżeczko. Tutaj Ala ma drugie. Normalnie wypas. Serio, jestem bardzo zaskoczony. Teraz się ogarniamy. Muszę tylko szybko coś tam zrobić. Do filmu wysłać. Ogarniamy się. Idziemy zobaczyć, jak wygląda życie nocne na Pattaji. A powiem wam, że z tego, jak jechaliśmy przed chwilą tylko taksówką, dużo się zmieniło. Bardzo dużo. Dobra, wybijamy na miasto. Ten hotel nasz znajduje się w idealnym miejscu. Właśnie jak się nazywa Nonze. Bardzo polecam. Zaraz koło Maczka. Jesteśmy, a przed nami, nie wiem, 300 metrów Walking Street. Tutaj od razu plaża. No po prostu idealne miejsce. Za 60 zł za noc. Wypas. Pattaya, miasto, gdzie Hindusi po prostu uwielbiają przyjeżdżać. To jest ich chyba ulubione miejsce w całej Tajlandii. Tutaj na przykład macie tak, że na tym deptaku stoją po prostu wszędzie dziewczyny.
Nie będę pokazywał, no nie? Ale a szczególnie to można zobaczyć wieczorami, ale teraz też. A wiecie co jest najlepsze? Kiedyś w gazecie opublikowali artykuł, że policja sprawdziła cały deptak tutaj, gdzie jest oczywiście ich najwięcej, i jeszcze do Walking Street, cały Walking Street i nigdzie nie znaleźli ani jednej prostytutki, bo prostytucja w Tajlandii jest zakazana. No, a te dziewczyny sobie tylko tak stoją, bo lubią. Wszędzie Hindusi i dziewczyny stoją. No ciekawe, po co one tak stoją, nie? Nie wiem właśnie. Bardzo dziwna akcja. Autobus zaraz przyjdzie. O, może tak być. Może akurat to jest przystanek autobusowy. Ja wam powiem tak. Dla mnie, szczerze, Pattaya to jest najgorsze miejsce chyba, jakim można się zdecydować na wakacje. Oczywiście jak ktoś chce przyjechać, jak ktoś jest samotnym facetem, chce sobie tu przyjechać, spoko, fajne imprezy, jest co robić, ale pod względem tego, co tutaj jest, na przykład jak wygląda plaża i tak dalej, to jest tragedia. Serio jest tragedia. Co mnie jeszcze najbardziej tu denerwuje? Znaczy denerwuje. To jest takie aż przykre, z jednej strony przykre. Jak się widzi na przykład starych, naprawdę, no dobra, starych, żebym teraz zaraz kogoś nie uraził. Starszych ludzi, starszych facetów, przypuśćmy taki, nie wiem, 65, 70 i idą z taką bardzo młodą tajeczką. To jest, dla mnie to jest trochę przesada. Oczywiście nie każdy tak robi, ale tu jest na Pattayі to bardzo popularne. I to nie wygląda fajnie. Albo jak paru Hindusów idzie na przykład z jedną tajką. To też nie jest fajne. Dlatego tak średnio lubię tu przyjeżdżać. Przyjeździłem tu po prostu po drodze. Bo jutro jedziemy na Koczankę. Jest Walking Street. Ej, to jest hit teraz, co się stało. Poszedłem do fryzjera. Jest niedaleko Walking Street. Pattaya zaskakuje. Tego jeszcze nie miałem nigdy w Tajlandii. Po prostu nigdy. Obcina mnie pani i mówi tak. I tak mi to wie. Po pierwsze to, że bardzo długo to robiła, to nie wspomnę. Samą brodę mi ponad godzinę czasu obcinała. Ale najlepsze było to. To. Czekajcie. No. Musiałem odrywać. I najlepsze jest to. Ona mi mówi tak na ucho. Mister, we have secret room. Ja mówię, a ja wiem co to znaczy secret room w Tajlandii. Wiecie. Ona mówi tak, nie mister. Ja mówię, co? U fryzjera? No, także to się pozmieniało na Pattayі. Powiem wam, że się pozmieniało. A jeszcze najlepsze jest to, że ona widziała, że ja wchodzę z Alą w ogóle, ale może nie wiem, może nie szczaiła albo coś, bo później, bo Ala poszła na masaż stóp i jej tam nie było wtedy w salonie. Zostałem tylko sam z Dawidem. Hit, po prostu hit. No, co jak co, ale takiego czegoś się tu jeszcze nie spodziewałem. Ale w ogóle było tak. Samą brodę obcinała mi prawie godzinę, wiecie, każdego włoska osobno i tak dalej. Ja mówię, Jezu, zanim ona się za głowę zabierze, to ja nie wiem ile to potrwa. No, i ledwo jeszcze nie skończyła dobrze i już we have secret room. Szok. Albo może jej się spodobałem. Nie wiem. Nie wiem, bo nie kontynuowałem rozmowy. Chciałem sobie tu jeszcze przekąsić, zanim pójdziemy na Walking Street. Powiem wam, że dalej jestem w szoku przez to, co się stało. No ale no cóż, Tajlandia. Dobra, ruszamy na Walking Street. Ala poszła spać, a my z Dawidem tutaj. Ostatni raz z Dawidem tutaj byliśmy, ile to było? 4 lata temu? No, 4 lata temu albo 5. Ale było wesoło. To było jeszcze przed tym całym syfem, później byłem 2 razy, to była porażka, a teraz jest znowu dobrze. Ale grają. Go, go.
jest fajna dyskoteka. To jest jedyne miejsce, które jak wszystko było zamknięte, tylko to było otwarte. Nie wiem jakim cudem, ale tak było. Pattaja zaczęła żyć znowu. Ale szczerze, jak ktoś się wybiera z was na wakacje, to nie przyjeżdżajcie na Pattaję. Może na 2 dni zobaczyć jak to wygląda to wszystko i tyle. Jakbym miał porównywać to z Bangla Road na Phuket, to Bangla dla mnie lepsza, zdecydowanie. Tutaj też się oczywiście bardzo dużo dzieje. Bardzo, ale jakoś na Phuket lepiej. To jakaś dyskoteka. Nie no, naprawdę jak ja pomyślę, jak byłem tutaj parę miesięcy temu, ta ulica była martwa, totalnie martwa, tu się nic nie działo. Przy większych lokali, znaczy większość, wszystkie były zamknięte, ale niektóre to widać było, że popadały całkiem. No a teraz... jak jest. Co, takiego baru zdecydowanie lepiej to jest na Pipi. Tam są walki, a tu widzę, że tu jakiś... tego gościa mijałem, to jest turysta zwykły. Ciekawe, czy robią też tu walki, czy to tylko jest takie pokazówka. Stwierdziliśmy, że jak przyjechaliśmy już, to gdzieś piwka się tu trzeba napić. Ale gdzie ci się bardziej podoba, Bangla czy tutaj? Nie no, Bangla 100 razy lepsza. To No. jest tak trochę brudno. No, nie. Same dziady. I Hindu. Chujowe, ale nie boję. Ale żeby spoko były. Ale się spokojowe. Nie. Właśnie te ładniejsze dziewczyny wyjeżdżają to tak na Phuket, na Pattaję, znaczy nie na Pattaję, tylko na Phuket, albo na jakąś inną wyspę, taką gdzie wiecie. Najwięcej na Phuket zresztą. Chociaż tu zawsze też były. No, Ale było minęło. było, pamiętam, że były tyle. Tak, no. Ale to widać, że było minęło, totalnie. O, Dawid, Atakuje. miej rwanie bo ja. No, zbieramy. Gdzie on tam wlazł? Spadnie to będzie miał. Spadnie to się nauczy. Dobra, idziemy zobaczyć. To był jakiś najlepszy klub tutaj. I Somnia. Zobaczymy jak będzie teraz. Pattaja zdecydowanie nie jest dla mnie. Nie wiem, nie czuję tego klimatu tutaj, ani trochę. Ani ciut. Wracamy do chaty. W 12:30 lecimy, bo mamy pobudkę za 6 godzin. O, nawet się uda w ogóle wyjechać jutro. Jak utkniemy w tym widoku, to twoja wina. Nie mamy biletów i to jest najgorsze, bo nie załatwiłem. Ale liczymy na to, że jak pojedziemy na dworzec, to będą jeszcze miejsca w busie, który odjeżdża o 8, także oby się udało. Właśnie, pamiętajcie, że jak przyjeżdżacie do Pattai, to tu nie ma ładnych plaż. Są brzydkie plaże i brudna woda. To nie są tajskie plaże. Tutaj jak już stąd chcecie pojechać, gdzieś zobaczyć ładną wodę,
ładną plażę, to byście wziąłeś właśnie łódkę. Tutaj w port jest kawałek dalej, za Walking Street, w sumie na końcu Walking Street, że kupuje się bilet na łódkę, no i można tam płynąć. Chyba godzinkę czasu się płynie. Dobrze pamiętam, byłem na takiej zalą. Tam wam polecam, ja? Tam jest bardzo spoko, ale Pattaja. Ej, ze mną też tam byłeś. A, to też faktycznie. No. No to byłem już 2 razy. No, to tam jest spoko, no. Fajnie jest 7 rano, a komuś od 10 minut dzwoni cały czas budzik. Taki widoczek od razu z rana. Jedziemy z sławnym tutaj na Pattaję Songteu się nazywa, czyli 2 ławki. Przejazd kosztuje około 20 tajskich batów. Siadaję teraz do biura podróży. Czeka nas świetny dzień, w ogóle świetny wyjazd. Jeszcze na Koh Chang nie byłem nigdy. Ala już była, ja jeszcze nie, także się cieszę, coś nowego zobaczę. Będziecie szukać busów do Pattaji, aż z Pattaji na Koh Chang. Macie 2 miejsca. Jedno 12 Go, a drugie jest tutaj przy CK Residence. Macie tutaj bus station i tutaj też można busy łapać. I co z tym busem? Nie, tylko trzeba zaczekać do 8, bo ona od 8 zaczyna. Ale miejsca są, tak? Tak, O, no to super. A jaka cena? 600 watów. 600 batów. Z promem czy bez? Nie wiem, nie zapytałam, bo on cały czas mi mówił, że O 8. To chodźmy na śniadanie. Zapamiętajcie sobie to miejsce. CK Residence, bus station. Jak to wpiszecie w nawigacji, wyskakuje. Chciałem coś na śniadanie zjeść ze street foodu. No i chcę wam pokazać, że na street foodzie tajskim normalnie. Sorry. Możecie sobie kupić. To nie jest tylko dla turystów, żeście wiedzieli. Tajowie to normalnie jedzą. Tutaj takie gara to ostre, zawsze tam jest najostrzejsze. Bocki jakieś, banany z grilla. I co uwielbiam w takich lokalnych street foodach, to takie coś możecie spotkać właśnie rano, jak ludzie sprzedają, bo sprzedają po prostu, o, no, chusteczki, bo sprzedają śniadania dla Tajów, którzy jadą do pracy. I kupiłem tak, mojego ulubionego kurczaka z bazylią, z ogórkiem, z pomidorem i z chili. I Ali kupiłem do tego Pattaja i za wszystko, za 2 porcje zapłaciłem 55 tajskich batów, czyli jakieś 7 zł. Opłaca się. Zdecydowanie się opłacało. Za pół godziny startujemy. Bilet kosztował 600 tajskich batów za busa plus prom. Jesteśmy na promie. Jechaliśmy dłużej niż mi się wydawało. Jechaliśmy chyba z 5 godzin ponad. No, tu przypłynął drugi. Daleko nie mamy. Tam już widać Koh Chang. No i startujemy. Czeka nas piękny tydzień. Może wam dzisiaj zatrzymaliśmy. Mamy taki pokoik, no takie normalne. W busie niestety zalało mój plecak. Muszę wszystko suszyć. Nie wiem czym go zalało. Jesteśmy w Penis Resort. Ogólnie Ala mówiła, że to jest bardzo słaba lokalizacja. Ale no cóż, cena czyni cuda. 900 tajskich batów daliśmy tylko za domek za noc. Zaraz wam pokażę, tutaj mamy restauracja, tu jest taki basenik od razu przy wodzie. Plaży nie ma, od razu mówię. Te jeszcze domki dookoła, tylko te tutaj były trochę droższe.
wam pokazuję jak tutaj. Bo tutaj wam powiem, że bardzo fajnie mieć taki domek. A szczególnie ten ostatni. Wiecie co jest najlepsze? Co do cen właśnie. To ostatnio też patrzyłem, zarezerwowałem. Potrzebowaliśmy hostel na jedną noc w Chiang Mai. Jak będziemy tam jechać, bo dopiero w drugi dzień mamy taki fajny nocleg, który dostałem jako prezent od Ali. Zabieram je tam. I znalazłem za 100 batów za noc łóżko w hostelu. 13 zł, chyba 13 dałem albo 14. No ale bardzo tanio, ale po prostu szok. No ale w Chiang Mai dalej takie ceny są, no. Przyjechaliśmy. Pierwsze miejsce, które chcemy zobaczyć tutaj, jest wioska rybacka. O, fajna koszula. Takie nie moje kolory, ale trochę inne, to było fajne. Chciałem zobaczyć wioskę Już pachnie. O, już pachnie właśnie. Wioską rybacką. Właśnie to już chciałem powiedzieć. Już czuć gdzie jesteś, no, ale to dlatego, że... Cześć. Bardzo dużo Polaków jest tutaj. No bardzo. Może tu jest jakiś może z jakiegoś z biura podróży może coś tu jest. To jest ogólnie taka dosyć mało popularna. O, chodźcie, zobaczcie jaki widok ze szpitala. Jak miałam wypadek, to miałam wypadek na Koh Chang. Siedziałam tutaj w szpitalu, opatrywali mnie i miałam taki piękny widoczek. Zaraz zobaczymy. Gdyby wydawało mi się, że tego domu to tam nie było, ale to tam nie było. Może go wybudowali. Kurde, pewnie nie, ale pewnie siedziałam tak, że tam patrzyłam. Ale ładny widoczek. Dobra, wiecie co? Miałem trochę wyobrażenie inne na temat wioski rybackiej. Bo myślałem, że wioska rybacka to będzie wioska z rybakami. A tu jak na razie to są hotele, restauracje, pełno sklepów. Taka troszkę komercha. Ale pachnie rybą. Ale pachnie rybą. No jedyne co tu można mieć z wioski rybackiej to zapach. Nic więcej. Nie, no nie, no fajnie to wygląda. Ciekawie. No i teraz po przejściu 200 sklepików, restauracji i wszystkiego innego dochodzimy wreszcie na miejsce, gdzie dalej nie wygląda jak wioska rybacka, bo tu są wycieczki już. Ciekawe, czy jakiś jeden chociaż kuter rybacki tu będzie w tej wiosce rybackiej. O, ale tu ładnie wygląda, no. I widzę, że do nurkowania. Jak ktoś z was nurkował kiedyś na Koh Chang, gdzieś płynął, dajcie znać, bo jestem ciekawy. Ale tu ładnie psuje. Fajna ta wyspa, wam powiem. Oczywiście wam dużo więcej pokażemy jutro, bo cały dzień jutro poświęcamy na to, żeby objechać wyspę i wam jak najwięcej pokazać, jak to wygląda. Ale Ala tu już była kiedyś, dwa razy byłaś, tak? 2 razy, no. I jak było? Super, ja lubię tą wyspę, bo ona jest inna, zupełnie inny ma klimat. Ona jest taka mniej komercyjna, znaczy masz tylko jedną ulicę, nie masz za bardzo, a jest drugą albo trzecią największą. wyspą. Drugą, po Phuket. No, po Phuket. To zobacz, a jak dużo mniej infrastruktury tutaj jest. No, zdecydowanie. Idziemy jeszcze pod latarnię zobaczyć. W ogóle jak się jedzie skuterkiem, wiecie, jest tak zielone, jedzie się dosłownie przez taką dżunglę, biegają małpy. No. No naprawdę to ma taki klimacik, ten zapach, taki w ogóle inny, taki świeży powiew. Koh Chang, to musicie wiedzieć, że to jest wyspa słonia. No ale w Tajlandii nie ma dzikich słoni, żebyście wiedzieli. Każdy słoń tutaj należy do kogoś. Jak chcecie oglądać dzikie słonie, musicie jechać na Sri Lankę na przykład. Na Sri Lance dużo dzikich słoni widziałem. Niesamowity jest ten zawód dzisiaj. No. Idziemy właśnie na... Gdzie jesteśmy? Na Lonely? Lonely się mówi? Lonely. Lonely Beach. Dzielnica backpackerstw ogólnie. Ale jakoś tak średnio tu imprezowo. Ogólnie ta wyspa Mało jest taka... ludzi w ogóle. Znaczy, no bo to jest taka właśnie wyspa, wiesz, jak ktoś chce ciszę, spokój,
to wtedy ta wyspa jest dla niego No. w porządku. Może tam muzyczka jakaś gra, zaraz zobaczymy co się dzieje. Fajny bar na plaży. Fire show, oczywiście jak to w Tajlandii. Przyjechaliśmy teraz na White Sand Beach, czyli najbardziej popularną plażę na tej wyspie. Ale to wam dokładnie pokażę jutro. Ale jest odpływ w ogóle. To wam pokażę jutro wszystko. Jak to wyglądał, tak naprawdę przyjechaliśmy tylko zjeść, masaż, do spania, bo rano trzeba iść na trening. Restauracje jedna obok drugiej. Muzyczka na żywo, meczek leci z tyłu. Klimacik jest fajny. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Przygód nie brakowało. Jak wam się podobało, zostawcie subskrypcję i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie.